Kończymy już naszą przygodę z Mongolią, z jej bezkresnymi stepami, gerami i surową przyrodą. Za mną kilka niezwykłych dni w kraju, który zostawia ślad w głowie i w sercu. W tym odcinku żegnam się z Ulaanbaatar i ruszam dalej. Wsiadam do pociągu kolei transmongolskiej, kierunek Rosja. Nowy kraj, nowa granica i kolejny etap tej podróży przed nami. Siemanko w kolejnym odcinku. Pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza. Od rana praktycznie pada cały czas, w sumie od wczoraj już pada cały czas. Ale to nic, nie poddajemy się, jedziemy i robimy swoje. Przynajmniej w aucie. Przed chwilą cała grupa jechała na koniach, także oni mają gorzej. Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się bardziej, że dopiero lipiec, sierpień będzie padało. Tak jak wszędzie zapowiadają. A tu leje, to był środek jakiegoś sezonu deszczowego, chociaż tu podobno takiego totalnego sezonu deszczowego to nie ma. Takiego, tak wiecie, tak przynajmniej mówił. No i to jest właśnie to, dlaczego też nie chcą wypożyczać tu samochodów, tylko że trzeba zawsze mieć kierowcę. No albo, że podróż też motocyklem może być hardkorowa, jak leje. Niektóre drogi to są ciężko przejezdne, czy to drogi to jest dużo powiedziane. Miejsca, gdzie trzeba jechać, o. Droga, miejsce, gdzie powinna być droga, o. Tak to będzie dobrze brzmiało. O, teraz rzeka. Przerwa na obiadek i na kawkę. Spróbuję znowu coś lokalnego sobie zjeść. Pogoda nie rozpieszcza. Dobra, jedziemy teraz zobaczyć tutaj taki wielki klasztor buddyjski. O, 1518 rok. Intendzu klasztor. To jest pierwszy klasztor, który był w ogóle wybudowany w Mongolii. Ale panie, ja chcę z nimi zdjęcie. Ciekawe, czy będę mógł to zrobić. Ale panie ładnie wyglądają w tradycyjnych strojach. Świątynia ta przetrwała czasy, gdy w całym kraju burzono klasztory i zakazywano religii. Ukryta pośród bezkresnych stepów, przez lata służyła jako zwykły magazyn. W roku 1992 odwiedził ją 14 Dalaj Lama, przywracając jej duchowe znaczenie. Dziś znów modlą się tu mnisi, a miejsce to stało się symbolem odrodzenia buddyzmu w Mongolii. Powiem wam, że ta świątynia robi naprawdę na mnie bardzo duże wrażenie. Ona wygląda jak taka po prostu z filmów. To jest niesamowite. Hello. Okej. Popatrzcie. Nie no, normalnie tutaj widzę dwóch gości z Mortal Kombat. Serio, no tak mi się to skojarzyło teraz jakoś. Choć klasztor przez lata był opuszczony, jego wnętrze zachowało oryginalne zdobienia i modlitewne inskrypcje. Do dziś można zobaczyć stare, ręcznie malowane mandale oraz buddyjskie księgi pisane na liściach. W czasach największej świetności mieszkało tu ponad 500 mnichów. Po upadku komunizmu lokalna społeczność sama rozpoczęła odbudowę tego miejsca. Dla wielu Mongołów to nie tylko świątynia, ale też symbol przetrwania ich wiary i tożsamości. Właśnie teraz mi powiedział jeszcze to, że jak komuniści tutaj przyszli, no zniszczyli ponad 300 świątyń właśnie buddyjskich i zabili. How many monks did they kill? Almost 30,000. 30,000. 30 000 mnichów zabili. Bez żadnego powodu.
Maybe you can say something more. What is the difference between three of this the Buddha? one in the middle is also the Buddha himself. Okay. And his childhood age, and when he turned 14 years old, and then he went to the wilderness for meditation, and then that's why, like, you can see the crown on his right side, and then the stupa on the left side. Okay. Yeah, and then that means like he had to choose like religious path, or like, because before like to become a Buddha, like he was a prince of, like, and then he was born in a royal family. Oh, really? Yeah, yeah. Oh, I didn't know never about this. Yeah. Cool. Yeah, and then one in the left. Yes. The left one is the female Buddha, and her name is Janrasik, and the Buddha of peace and compassion. And then the one in the right is was a real person in Tibet. He lived in like 14th to 15th century in Tibet, and his name is Bogd Dzongho, and he's also like considered to be like initiator of Tibetan Buddhism. Like it's called like Yellow Hat sect. Tutaj jeszcze teraz taka ciekawostka. Podobno konstrukcja cała, to co jest wszystko tam drewniane i tak dalej, dachy, nie było użyty ani jeden gwóźdź do tego, że wszystko jest po prostu dopasowane do siebie. No, ciekawe bardzo. A tutaj te dwa to jest jeden grup gościa, który po prostu zafundował to, czy pomysłodawcą, i jego syna. Kupiłem ładne magnesy dla rodziców i dla mojej rodzinki z Phuket. Patrzcie, ile sępów. Przed chwilą tutaj jadły jakąś padlinę. A taka ciekawostka dla Was, bo nie wiem, czy każdy z Was śledził mój kanał. Jak jeszcze byłem w Tybecie, to tam na przykład jest takie coś jak podniebny pogrzeb. I po prostu jak ktoś umrze w rodzinie, to jego ciało się rozkłada na kawałki, że tak powiem, dyplomatycznie, i zostawia się na szczycie jakiejś góry. Wtedy przylatują sępy, zjadają to ciało i wtedy odlatują do góry. I oni twierdzą, że wtedy takie ciało i dusza lecą do nieba. Dziwne trochę. Tutaj podobno w niektórych regionach jakiś stary taki tych też jeszcze niektórzy to praktykowali, z tego co słyszałem. No ale w Tybecie to jest powszechne. No i dojeżdżamy na jezioro. Bardzo fajnie pogoda się zrobiła. Także przynajmniej coś z tego skorzystamy. No i już jedziemy też jakieś 30 km bez asfaltu. No i nasz pobyt nad jeziorem się skończył tak, że musimy stąd uciekać. Normalnie setki komarów od razu nas zaatakowały. I to wcale nie małych. My stwierdziliśmy, że nie zostajemy. Nie ma sensu. Szkoda, że nie mogę tego uchwycić w kamerze, co tu się dzieje. Ale nawet obsiadają nam już samochód, ich tylu tu jest. Trzeba się zwijać. Teraz mam lęki, że mnie atakują. Niby wszystko fajnie, elegancko, co nie? Nie popatrzycie w bok. Patrzcie, co tu się dzieje. To się normalnie leje z nieba jak, no nie wiem, no jak wodospad. Właśnie dojeżdżamy na nasz kemping, który jest tutaj. Już sobie wyobrażam zaraz, co tu się wydarzy. Przyjechaliśmy tutaj do kolejnej rodziny się zatrzymać, jednak nie tam, bo gdzie indziej tutaj mają tylko 3, 2, 3, 4 jurty, 5. No, wróciliśmy tutaj, gdzie jest ta pustynia, ta Little Gobi. Jak to teraz tu walnie. Tutaj dokładnie wydmy są przed nami. O, zaraz zobaczycie, fajnie sobie jadą na wielbłądach. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
A nas rodzina zaprosiła do środka, także pewnie czymś do picia na poczęstunek. Znaczy nas poczęstują czymś do picia na przywitanie, chciałem powiedzieć. Za dużo myśli naraz mi się skumulowało. W ogóle strasznie duże wiadomości dostaję o tym, czy dalej jestem w Izraelu albo w Palestynie. No bo właśnie przed chwilą się zaczęło bardzo znowu źle dziać. Nie będę używał tych słów kluczowych tutaj, dobrze wiecie, co się dzieje. I nawet ambasady, polskiej ambasady w Izraelu do mnie napisali wiadomość, czy przebywa pan dalej na terenie Izraela. Odpisałem im nie i już więcej nigdy nie przyjadę. No i dzisiaj taka jurta. Typowo już taka gościnna po prostu. Chyba sam tu dzisiaj będę. Mi się wydaje. Przeszły te chmury, także idę zaraz sobie jeszcze gdzieś tam pozwiedzać, zobaczyć, co się dzieje. No, chyba tak. Siedzę i przygotowuję plan na Rosję, bo jutro jadę, a nic nie mam przygotowane. Nic, kompletnie nic. No. Mam nadzieję, że mnie wpuszczą normalnie. Mam naprawdę spoko wizę, taką sportową. Tylko z Kaliningradu. A ja będę przekraczał tutaj koło na Syberii, koło Irkucka. Także trochę daleko od siebie. Jakieś parę dobrych tysięcy kilometrów. Ale liczę, że zobaczę wiza, to wiza i mnie wpuszczą. Dobra, zostaliśmy zaproszeni na kolację. Dostaliśmy tutaj mięsko. Bardzo smaczne, już spróbowałem. Tak się obgryza właśnie. Tak wygląda. Do obgryzania. Bardzo smaczne, spoko jak z grilla. Ale zrobione po prostu w takim garze dużym tam. Na takich gorących kamieniach. Do tego z ziemniakami jeszcze. I tak to. Tak tu żyją. Leżę sobie, oglądam akurat pola w Afganistanie. Jestem ciekawy tej serii, bo wiem, że Afganistan bardzo się zmienił od tego czasu, kiedy ja byłem. Że jest dużo, dużo luźniej. Kurczę, taką mi saunę zrobili w tym, że aż się wysiedzieć nie da. Musiałem wyjść się przewietrzyć. No i dobrze, że wyszedłem, bo patrzcie, jaki piękny zachód. 22 jest. I tak wygląda. Fajna przygoda. No, my się rozbieramy i ruszamy w kolejne miejsce. Coś pozwiedzać. Teraz ciepło się zrobiło, że jest fajnie. Dzisiaj w ogóle ma być już cieplutko. Ja po prostu wczoraj trafiłem na taki dzień, który był najzimniejszym w ciągu całych 2 tygodni, jaki miał być. A od dzisiaj ma być temperatura około 25 stopni. No, ja już z powrotem w Ulaanbaatar przyszedłem na stare śmieci do City Guest House and Tours, bo mam pytanie do nich. Nie kąpałem się, odkąd wyjechałem. Nie było gdzie po prostu. Także dzisiaj mijają 3 dni. Wiadomo, zęby myłem, żeby nie było. Ale no, nie będę komentował na życie podróżnika. Czasem tak bywa. Także chcę iść, zapytać się, czy mogę się wykąpać, że zapłacę po prostu, ale czy mogę się wykąpać, bo to są strasznie mili ludzie, że wydaje mi się, że mi pozwolą, bo przede mną 23 godziny trasy pociągiem, no muszę się umyć, nie ma opcji, że się nie umyję. O niebo, lepiej się czuję. Gotowy na podróż. Ubrałem się w długie rękawki, żeby nie było tatuaży widać. Ale jak będą chcieli sprawdzić, to tak mi każą się rozebrać. Polowi tak sprawdzali właśnie. No. Mam jeszcze gdzieś ponad godzinkę. Także spoko, pójdę sobie tam z buta po prostu. Ledwo wyszedłem z hotelu i już zaczęło lać. Muszę się chować. Na szczęście mam zapas czasu. A co to za mural? A tam grzybki, magiczny proszek w słoiku, czy tam pyłek. Sami sobie to tłumaczcie jak chcecie.
dwuznaczne. 30 minut mam. Na szczęście przestało padać. Tutaj właśnie ten deszcz jak jest, to lunie. Chwila, moment i koniec. Zastanawiam się, jakie warunki będą w pociągu. Bo to jest ta kolej transmongolska tutaj. Jest bardzo powolna. Bardzo. Dlatego odległość 1100 km jedzie 23 godziny. Słyszałem, że mogę sobie wybrać też opcję autobusu, który jedzie 8 godzin na przykład. No ale w pociągu zawsze będzie lepiej. No, jestem na dworcu kolejowym w Ulaanbaatar. Idę jeszcze sobie teraz kupić kawkę. Nie wiem, czy mój pociąg stoi, bo na bilecie było napisane, że dopiero ma podjechać 55, ale pójdę zapytać. Ja tam wolę się upewnić, bo różnie może być. No i siemanko, pozdrawiam serdecznie z Polski. Jestem właśnie w Żabce. Dziękuję bardzo. Gotowy w niecałe 3 minutki. Tu też jest na pewno bardzo wielką zaletą. Cieplutki. Pycha, smacznego. Ja aktualnie kończę jeść mojego drugiego rola. Możecie zobaczyć kurczak z sosem czosnkowym, czyli najbardziej po prostu popularny keps, jaki możecie kupić wszędzie. Z wołowiną i papryczką chili. Ale powiem wam tak, jeśli ktoś się martwi, że będzie za ostre, nie martwcie się, bo jest naprawdę znośne, nie będzie piekło. A kolejny po prostu z koftą wołową, z sosem pomidorowym. Każdy znajdzie coś dla siebie. Cena jest naprawdę bardzo dobra. Myślę, że przystępna dla każdego. Każdego będzie stać na to, żeby sobie przyjść, zjeść dobrego kepsa prosto na miejscu. Polecam serdecznie podróże wojownika. Dobra, pociąg już stoi. Wygląda nawet całkiem spoko. Zobaczymy, jak będzie w środku i zobaczymy, jakich będę miał sąsiadów, bo to jest najważniejsze. Bo jak mi się przypomina, jak jechaliśmy z Alą po Chinach w czwórkę w kabinie, ja, Ala i 2 Chińczyków, z czego jeden sobie pierdział, bąka za bąkiem puszczał tak na głos, normalnie, oficjalnie, nie leżał sobie z otwartymi oczami, sobie puszczał bąki. Drugi chrapał tak, że kompletnie, Ala go musiała budzić, aż było się nie dało. Także mam nadzieję, że trafiłem dobrze. Będzie w miarę okej. No. Pani idzie mi pomóc z moim siedziskiem. O, 24 mam wszystko zamknięte. Jedyne wolne było, no i właśnie moje. O, tu też coś wolne. 24. Okej. Tutaj, które jest 24? Tutaj na górze mam. Widzę, że ktoś tu jest. Fajnie, fajnie. Powiem wam tak. Dzisiaj układałem plan. Jeśli ten plan wyjdzie, to jak będę w Irkucku i będę ruszał w stronę Moskwy, to codziennie mam noc w pociągu. Codziennie będę jechał koleją transsyberyjską. Zatrzymywał się w dużych miastach, zwiedzał i ruszał dalej. O, hello. I ruszał dalej. Tak to będzie wyglądało, że mniej więcej ileś tam godzin w nocy jadę, dzień mam na zwiedzanie. I znowu ileś tam jadę i znowu mam na zwiedzanie. Czasem będą dłuższe odległości, czasem krótsze, ale plan idealny. Teraz najważniejsze tylko, żeby udało mi się kupić bilety, bo wiem, że trzeba bilety kupować dużo wcześniej, ale ja przez to, że nie jestem pewny, jak to będzie wyglądało właśnie z moim wjazdem, to stwierdziłem, że poczekam sobie i trzymajcie kciuki, żeby się udało. No i zaczynamy podróż. Ciekawe. Ciekawe jak to będzie. Będę wam robił relację. Przespałem się chwilkę. Patrzcie, jakie piękne widoki. Wow. No Mongolię na pewno będę wspominał właśnie z pięknymi widokami, z piękną naturą. Na pewno dostałem tutaj to, po co przyjechałem. Sobie teraz siedzę na łóżku i uświadomiłem sobie właśnie to, że za jakieś 9 dni już się zobaczę, spałem tutaj. Ale leci.
Później Ala jeszcze do nas doleci, jak będziemy w Gruzji. I wakacje. Wakacje się nie mogę doczekać. Jedziemy jak zwykle co roku na Tomorrowland. Jedziemy na Ibizę. No a później w połowie ruszamy już do Stanów. No i będzie jeszcze Burning Man. Ale to już w Stanach. Co do samego pociągu, to żebyście wiedzieli, że one jeżdżą tylko w weekend. Także lepiej dużo wcześniej rezerwować sobie już bilety, bo można mieć pecha i nie ogarnąć. Ja miałem duże szczęście. Totalnie. Ostatni bilet w całym pociągu. Nawet jak przyszedłem do pociągu, przyszedłem pod swój wagon, a pani mówi tak: o, 24 numer. Mówię, no tak. No, wiemy. Elegancki jest ten pociąg, naprawdę spodziewałem się czegoś dużo gorszego. Jedziemy 2 godziny 20. To pokazuje, jak jakoś za 3 godziny powinniśmy być na granicy. To jestem zaskoczony, myślałem, że będzie dużo dalej. Dostaliśmy już właśnie jakiś... jak się nazywa? Zapomniałem. Deklarację. Wyjazdową właśnie stąd, że na pewno nic nie wywozimy do Rosji. No i wjazdową, ale co ciekawe, jest tam napisane Federation of Russia i Federation of Białoruś. Ciekawe. No i tak, dojechaliśmy do miasta, zaraz wam powiem jakiego. Mamy tu chwilę przerwy. Tak, jestem albo Dzongkhara, albo Dzongkhara. Jakoś tak. Ja dostałem szklane. Kolejna przerwa, to wysiadam od razu sobie troszkę pochodzić, bo długa droga. Chociaż już, która jest godzina? 20? To już jesteśmy 5 godzin w trasie. To jakoś to leci nawet. Następny przystanek to już chyba będzie granica, tak mi się wydaje. Pasażery. Porozmawiałem sobie z paniami tutaj, konduktorkami. Powiem wam, że coś rozumiem, także nie jest źle. Coś tam pogadaliśmy nawet. One coś rozumiały mnie, ja coś je. Także dobrze, pytałem się, gdzie jadę. Ja mówię, no, że Irkut, później stamtąd Bajkał, później aż do Moskwy koleją transsyberyjską, później Petersburg, później jeszcze Czeczenia, może Dagestan. One mówią, łe. Уважаемые пассажиры, предъявите билеты и занимайте свои места в соответствующих вагонах. Piękny zachód się robi. Wszędzie tylko stepy i konie piękne. Ładniejszych koni jak tutaj to chyba nie widziałem nigdy w życiu. Są totalnie wszędzie. W sumie 4 miliony w całym kraju, no to nie ma się co dziwić. No mamy teraz ostatnie miasto już przed wyjazdem z Mongolii. Przyszli sprawdzić nasze paszporty, wizy. Później przyszła inna pani, żeby sprawdzić, ile pieniędzy mamy. Przeszukać nasz plecak, znaczy mój plecak. Każdą osobę przeszukiwała, mówię w formie mnogiej, bo jest parę osób tutaj w mojej tym przedziale. Teraz przyszła jeszcze inna. Przeszukała dokładnie wszystko, sprawdziła pod materacami, szafki i tak dalej, czy czegoś ktoś nie przemyca przypadkiem. No i czekamy na paszporty. Później dojedziemy do granicy z Rosją i tam będzie pewnie jeszcze raz, tylko bardziej. No, tak mi się wydaje przynajmniej. No. I relaksik. Jedziemy już, czekajcie, sprawdzę, 7 godzin. Czyli jeszcze dużo. Jeszcze 16. Co najmniej. Druga w nocy. Jesteśmy po całej kontroli już teraz. I wjeżdżamy na teren Rosji. Jeżeli idę do spania i
W kolejnym odcinku opowiem Wam troszkę więcej, jak to wyglądało. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Zaczynam kolejny kraj, nowe przygody. Zostaw subskrypcję. Lecimy o 1 000 000 w tym roku. Jo.